Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Sylwia i tworzę tutaj treści makijażowe. Dzisiaj będziemy sobie robić makijaż jedną paletą z Kiko Milano. Mam tutaj taką bardzo fajną, poczwórną paletkę. Jak widzicie, już ją dzisiaj zjechałam, robiąc ten makijaż. Także jeżeli jesteś ciekawy lub ciekawa, jak krok po kroku stworzyłam ten makijaż jesienny look, można by rzec, zapraszam do oglądania. No więc dzisiaj będziemy sobie działać właśnie z tą paletką z Kiko Milano. Tutaj macie dokładnie wszystkie informacje, no i oczywiście jak zwykle wszystko będziecie mieli również w opisie wraz z kosmetykami, które będę używała do twarzy. Także jeżeli chodzi o paletkę, ona wygląda w ten sposób. I wydaje mi się, że może być troszeczkę ciężko zrobić jakby cały makijaż tylko z tą paletką, ale dobra, spróbujemy. Mamy jasny, jakieś takie mieciane i jeden brąz. Teraz tak, one wyglądają w ten sposób. I tak, zacznijmy od tego jasnego. Tutaj te dwa, oje, ale ładne. Nie no, to chyba będzie moja ulubiona paletka na jesień. Przyznam Wam szczerze, jeszcze z niej nie korzystałam, także jestem podekscytowana, bo ja generalnie kosmetyki z Kiko Milano bardzo lubię. One zawsze będą w moim serduszku. No i oczywiście, jak to w każdej marce, gdzieś tam są kosmetyki, które mi nie podpasowały, no ale to też jest, nie ukrywajmy, ciężko, żeby w każdej marce znajdywać same perełki. Także tak, ja na ten moment nie mam żadnego makijażu, nic totalnie, tylko krem na twarzy, bo też bym chciała zrobić twarz po oku. Jedyne co dzisiaj stwierdziłam, że no zazwyczaj jak robię makijaż jedną paletą, to robię to bez bazy, ale dzisiaj stwierdziłam, zróbmy tą bazę i tak zazwyczaj nakładam jakiś korektor na te powieki, także nie bądźmy gorsi i faktycznie nałóżmy sobie raz na jakiś czas jakąś bazę. Ona działa bardzo podobnie jak ten korektor, także wydaje mi się, że też nie ma jakiejś specjalnej różnicy, a druga sprawa jest taka, że to w zasadzie jest makijaż jedną paletą, a nie test, więc myślę, że możemy sobie na to pozwolić dzisiaj. Co prawda będzie to pierwsze użycie przeze mnie tej palety, ale no. Sprawdźmy, co my tutaj możemy wymodzić. Także pierwsze co, biorę sobie puchaty pędzel, biorę sobie ten, o Jezu, ale się sypią. Biorę sobie puchaty pędzel, ten najjaśniejszy cień i wklepuję sobie w całą powiekę, i tą ruchomą, i tą nieruchomą. Zaraz sobie ten cień nasypię do herbatki. Oczywiście jest sezon już powoli jesienny, także nie oszukujmy się, już jestem chora. Tym razem herbatka, nie kawka, ale oczywiście zapraszam do robienia i kawki, i herbatki, co tam lubicie, do oglądania tego typu filmów. No ale ładnie wygląda, co? Ładnie wygląda ten cień, bardzo mi się podoba. I teraz polecimy sobie z tym ciemnym, tak myślę. I te będą może na ruchomą powiekę na środek, ale najpierw sobie przyciemnię zewnętrzny kącik. Wezmę sobie taki zwykły, skośny pędzelek i będę sobie nakładała ten cień, tak myślę, o, może w ten sposób, przy linii rzęs. Na ten moment muszę wyczaić, jak on w ogóle działa, jaki ma pigment faktycznie na oku. Korci mnie. Ja to chyba zrobię, wiecie co? Szanujmy się, wezmę sobie taki mniejszy pędzelek i jak się bawić, to się bawić. I sobie tak go wklepię, wiecie? I potem sobie odetnę po prostu korektorem tutaj to wszystko. Nie boję się, tutaj i tak będzie taka linia. O, tak sobie zrobimy. O, widzicie? Dlaczego ja sobie robię pierwsze oko? Bo ja nie potrafię pracować z takimi cieniami typu no, tu trzeba delikatnie, bo tutaj zaraz mi się przysypie, i tak najpierw twarz zrobię, no to u mnie tak nie działa. Biorę sobie teraz ten jasny i sobie to wszystko uspokajam od góry. I tak sobie będę dokładała trochę tego, aż ten efekt nie będzie taki totalnie satysfakcjonujący dla mnie. Tu sobie jeszcze lecę trochę w załamanie tym cieniem. I znowu już w sumie resztkami tego cienia na tym pędzelku będę sobie to wszystko blendowała, żeby troszeczkę przyciemnić ten zewnętrzny kącik oka. Tutaj tak zrobimy. No zaraz się okaże, że jakiś taki wieczorowy nam wyjdzie. Powiem Wam tak, nie wyregulowałam brwi, przyznaję się bez bicia.
Ale wiecie co? Też jestem przeziębiona i po prostu to była taka ostatnia rzecz, na którą miałam ochotę jeszcze sprawiać sobie ból dodatkowo, wyrywając te wszystkie włoski. Także no niestety musimy z tym żyć. Będzie dobrze, mawiali tak w internetach przez długi czas, będzie dobrze. No i ja wychodzę z założenia, że faktycznie będzie dobrze i nie będzie nam to jakoś specjalnie przeszkadzać. Także ja oczywiście w małym lusterku już widzę, że mnie to bardzo denerwuje, no ale co, życie tu się trochę przykryje tym cieniem, nie będzie widać. A wy co? A wy tak zawsze tak regulujecie te brwi? Nie wierzę wam. Fenomenalnie to wygląda teraz, co? I sobie będziemy zaraz tak dokładać i dokładać. Zróbmy sobie takie 2 placki, to będzie bardziej satysfakcjonujące, jak będziemy to faktycznie potem blendować. Blendować, odcinać. Jezu, Sylwia, znowu tutaj moja siostra będzie mi pisała komentarze. No, chyba miała na myśli to. Wiecie, ja czasami nawet nie wiem, co ja mam na myśli, a tutaj wprawne oko montażystki wie, to ona wam wytłumaczy. I tutaj w środku, jak możecie zauważyć, ja to tak zrobiłam sobie taki mały kącik, więc też nie nakładam totalnie na cały ten zewnętrzny kącik tego ciemnego cienia, tylko zostawiam sobie taką lukę malutką i tam będziemy sobie pracować tymi błyszczącymi cieniami, to co tygryski lubią najbardziej. No i jeżeli znaleźliście się na tym kanale, to prawdopodobnie wy również lubicie te wszystkie rozświetlacze, błyszczące cienie i jakieś tam perełki na twarzy. Mam nadzieję, że tak jest. Dobra, nakładamy sobie tutaj blendu. Wiecie co, ja sobie to rozblenduję, bo to będzie trwało wieki i do Was za chwileczkę po prostu wrócę z gotowymi, początkowymi cieniami i będziemy mogli sobie przejść do tych fajniejszych rzeczy. No i dobra, nie wygląda to teraz jakoś super wybitnie, ale zaufajmy procesowi, dołóżmy sobie teraz ten jasny cień od zewnętrznej strony, ten z drobiną. On jest taki miedziany, więc on mi się mega podoba, no bo oczywiście jeszcze dodatkowo jest błyszczący, więc biorę sobie teraz taki zwykły języczkowy pędzelek, nabieram sobie dość porządnie tego cienia i będę sobie go teraz wpracowywała w ten wewnętrzny kącik. Ładnie to wygląda. No, te cienie to są sztos. Ja ogólnie bardzo lubię tą markę, ale ja się nie spodziewałam, że ja się tak poczuję w tej palecie. Że faktycznie ją zacznę używać na co dzień i co wtedy? I wiecie co, ja chyba tego ciemniejszego już nie będę używała. Ja sobie go, ten jaśniejszy tutaj wpracuję. Może ewentualnie troszeczkę, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Dobra, namówiliście mnie na ten ciemny. Dołożę sobie tego miedzianego i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już mam trochę cieni w herbacie. Fajnie. Dokładamy tutaj. Czy to był dobry pomysł, czy to był zły pomysł? Co uważamy? No ten miedziany jakoś tutaj nie chce mi się, że tego miedzianego to jednak paluszkiem dołożę. Dokładamy tego, potem mi się jakoś tak lepiej nakładał. Jakoś tak lepiej w ogóle wygląda na powietrze. No i teraz co musimy zrobić? To oczywiście trochę przyciemnić sobie na powrót ten zewnętrzny kącik, bo ja sobie przykryłam troszeczkę za bardzo to tym cieniem. No podoba mi się. Dobra, to lecę w takim razie z drugą stroną tak samo i wrócę do Was już jak sobie wytnę troszeczkę te plamiszcza pod okiem i będziemy mogli przejść już sobie do dolnej powieki. W międzyczasie zrobię sobie też twarz, bo nie o twarz tutaj dzisiaj chodzi, także zobaczymy się na dolnej powiece. No i twarz mamy już gotową, możemy na spokojnie przejść sobie teraz do dolnej powieki. I jeżeli chodzi o dolną powiekę, to tak sobie pomyślałam, że w sumie wzięłabym sobie ten skośny pędzelek, którym na początku próbowałam robić górną powiekę, ale totalnie zrezygnowałam z tego pomysłu. Nabieram sobie ten ciemny cień, klepuję sobie trochę w rękę i nakładam sobie go tutaj na dolną linię rzęs. Praktycznie tak do 3/4 powieki i tak sobie go klepuję delikatnie krok po kroczku i jeżeli chodzi o rozcieranie, użyję sobie tego pędzelka, którego wcześniej korzystałam, tym jaśniutkim cieniem. Też sobie go trochę wklepuję, bo już nie chcę po prostu mieć pyłu na policzku i sobie tak troszeczkę to będę rozcierała, żeby to poszło do dołu i żeby nie było też aż tak mocnej krawędzi na dole. Ale dołóżmy jeszcze troszkę.
żeby tak totalnie przy rzęsach było troszeczkę mocniej i rozdzieranką. I oczywiście na drugiej stronie robimy tak samo. Wszystko dokładnie. Bierzemy pędzelek, bierzemy cień o rękę, nakładamy do 3/4 i rozcieramy pędzelkiem z jasnym cieniem. Dobra, dołóżmy jeszcze troszkę. I jeżeli myśleliście, że to już jest koniec z cieniami, nic bardziej mylnego, bo dokładam sobie tego jasnego cienia, co mam tutaj na górnej, ruchomej części powieki i dokładam sobie trochę tutaj na dół w ten kącik oka, żeby jeszcze bardziej rozjaśnić to oko. No i zostały już nam tylko i wyłącznie rzęsy i usta, także widzimy się zaraz na podsumowaniu. No i w ten oto sposób wygląda już efekt końcowy makijażu jedną paletą z Kiko Milano. Dajcie koniecznie znać, czy lubicie takie ciemniejsze makijaże, takie już typowo jesieniarskie. Ja oczywiście ubóstwiam, więc teraz takich makijaży pewnie będzie coraz więcej na moim kanale. Ale no co ja mogę powiedzieć, z paletą mi się bardzo fajnie pracowało, bardzo fajne cienie, różność tych kolorów jest na tyle fajna, że faktycznie można wykorzystać praktycznie wszystkie cienie naraz w jednym makijażu, ale też można stworzyć różne makijaże, czy dzienne, czy właśnie takie bardziej wieczorowe, jak dzisiaj zrobiłam z Wami. Także co, dajcie znać może, którą kolejną paletę dajemy na kolejny odcinek makijaż jedną paletą. Oczywiście też zapraszam na inne social media, TikTok, Instagram, standardowo. No i też, jeżeli spodobał Wam się ten film, serdecznie zapraszam do lajkowania i subskrybowania po więcej podobnych treści, żebyście też nie przegapili kolejnego odcinka na moim kanale. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do kolejnego. Pa, pa. Pa, pa. Dzwony biją. O wow.